Witajcie wszyscy, jesteśmy na kanale Art Bikes. Dzisiaj pokażę Wam rower, który na pewno Wam się spodoba. Jest to drugi pojazd, który zrobiłem dla widza. Pierwszym był to wózek inwalidzki, który tam widz miał problem, ponieważ nikt nie mógł mu naprawić ten wózek. Po prostu jakoś mi się udało to zrobić. Chciałem ogólnie wstawić tam jakąś tam chińszczyznę, wiecie, i zamontować, porobić mu to wszystko tak, aby to jakoś działało, ale okazało się, że do robienia płytki drukowanej wystarczy. Z pomocą mojego kolegi dorobiliśmy taką płytkę drukowaną i naprawiliśmy ten wózek. Drugim pojazdem, który Wam dzisiaj pokażę, będzie to pojazd dla Wicki dokładnie. Wicka, która miała operację niedawno, ma problemy z nogami. Przed operacją bardzo lubiała jeździć na rowerze, teraz no niestety nie może. Parominutowa jazda na rowerze sprawia jej wielki ból. No i pytała się mnie, czy mógłbym skonstruować taką maszynę, która by dała radę po prostu sprawić, aby ona mogła dalej przeżywać tą przyjemność, jaką jest jazda na rowerze elektrycznym, ale także i w terenie, wiecie, takim leśnym, no nie? Ona nie chce tam, wiecie, jakiegoś offroadu, jakiegoś mountain bike'a, tylko po prostu rower, który by był wygodny, który by tam nie nadwrężył kręgosłupu i także nie nadwrężył jej nóg. No i postanowiłem, że rower taki firmy francuskiej Jant będzie dobry. Zaraz Wam ten rower pokażę, bo zapomniałem jego nazwy. No nic, przechodzimy na testy, nie będę Wam pokazywał swojej twarzy, bo to nie jest nic ciekawego. Przechodzimy w testy, ja Wam ten rowerek trochę opiszę, także przenosimy się do parku i tam testuję ten rower taki w małym podmokłym terenie, czy po prostu wszystko wydoła. Dobra, wsiadamy na rower. Mam nadzieję, że wszystko się nagra. Sprawdzimy sobie, ile kilometrów na godzinę ten rowerek pojedzie. Tu mamy, jak widzicie, przykręciłem normalnie przykleiłem telefon. To włączamy start. Jedziemy. Przerzucamy biegi. Jak w tym, jak normalnie jakbyśmy ścigaczem jakimś jechali, nie? 20 na godzinę. 23. O, no daje sobie radę. Dobra, spróbuję z niskiego biegu teraz sobie ruszyć. Zobaczymy, czy silnik nie będzie miał oporów. Nie, nie ma oporów. Normalnie. Kurde, to te niskie biegi będą fajne do lasu. Dwadzieścia 3 na godzinę. Jeszcze jeden bieg ma. Zobaczcie na to, 30 na godzinę. 31. Bez pedałowania. No niestety tak wiało, że muszę Wam to, wiecie, głos podłożyć, bo no, nie szło w ogóle nic tam wysłuchać. Będę teraz testował ten rower na mokrej trawie. Tam są dwa takie duże w miarę wzniesienia,
Rower jest teraz na najwyższej przerzutce, czyli na tej najwolniejszej i po prostu będę sprawdzał, czy ten rowerek się wczołga nam na górę. I rower sobie daje radę bez żadnego problemu, powolutku, ale sobie tam, wiecie, podjeżdża, także do takiej wolnej jazdy, gdzieś tam droga jak jest w miarę prosta, taki dukt leśny, ale wiecie, pod górę to nie będzie żadnego problemu, tak aby podjechać i się cieszyć po prostu jazdą tym rowerkiem, no nie? No, także sprawdzam dalej, teren jest cały czas podmokły, wiecie, rower ma w miarę cienkie opony, także wbijają się w tą trawę, bo padało dosyć długo u nas, około 2 tygodni non-stop deszcz lał. No ale jakoś sobie daje radę na samej manetce, zobaczcie, w ogóle nie pedałuje. Także mi się wydaje, że ten rower będzie dobrym rozwiązaniem dla osoby, która po prostu ma problem, wiecie, z nogami. Sprawdziłem test prędkości, ale wiadomo, że nikt nie będzie nim tak szybko jeździł, nie? No, ale rower zbiera się nawet z najniższej przerzutki, to jest właśnie ciekawe. Czyli te, wiecie, te wysokie przerzutki, no nie wiem, to będą naprawdę rzadko używane, no chyba, że ktoś sobie tak powoli lubi pojeździć, nie? No, ale wtedy, wiecie, jedziecie tam te 5 na godzinę, a on wyje jak głupi, bo praktycznie silnik kręci się dużą mocą, nie? No tutaj mało ludzi nie rozjechałem i już szczęśliwy piesek. No nic, jadę w jedno miejsce i pokażę wam zaraz ten rowerek i go trochę opiszę. No tak prezentuje się ten rowerek, jest to rowerek firmy Jant, jest to francuska firma Jant La Fruit et Trans. Tam później zobaczycie na ujęciach, są naklejki, możecie sobie sprawdzić. No rowerek był ten produkowany na rynek angielski przeważnie i na rynek amerykański. Prezentuje się fajnie, jest wygodny. Ma bardzo wygodne siodełko, jazda nim przypomina jazdę skuterem, a nie rowerem. Czytałem trochę opinii na temat tego roweru, tam po prostu były problemy z elektroniką, ale ja ten problem załatwiłem w taki sposób, że po prostu tą całą elektronikę wywaliłem i włożyłem sterownik 500W DC. Od razu w komplecie przyszła mi manetka, poziom naładowania baterii, także nie będzie żadnego problemu w przyszłości, aby ten rower po prostu naprawić, bo cały sterownik to koszt jakieś tam 15 funtów, a nawet można taniej kupić. No, jak widzicie, silnik fajnie jest ochroniony, fajnie zabudowany. Jest to silnik DC 500W. Przypomina trochę silnik od wycieraczek, wiecie, samochodowych. Oryginalnie bateria jest bardzo ciężka, ponieważ ona mieści w tym kufrze, wiecie, dwie baterie 12V, 12A, także jest to ciężar dosyć znaczny i z tą baterią ten rower był naprawdę ciężki, no ale ja tam postanowiłem zrobić baterię litowo-jonową i zrobiłem baterię około 10A, ponieważ no nie wierzę w to, aby ktokolwiek, ta pani tam jeździła na jakieś większe, wiecie, odległości, jak te 20-30 km. Jak widzicie, bateria ma wbudowaną w sobie ładowarkę. Jest to bardzo fajne, wygodne, ponieważ wiadomo, ładowarki nie zgubicie nigdzie i możecie ją sobie po prostu po przyjeździe do domu podpiąć do kontaktu i sobie ją naładować. Mam też ładowarkę, którą osobno, no nie? Która jest osobno. Po prostu kładziecie baterię na tą ładowarkę i ona się tam ładuje. A tutaj przyjechałem właśnie do domu i pokazuję, w jaki sposób podłączyłem tą baterię bezpośrednio do ładowania. Widzicie, kolor czerwony na baterii pokazuje nam, że bateria jest w trakcie ładowania. Ładowarka jest silna, ona ma chyba z 4 A, także ładuje tą baterię w miarę szybko. Fajny sposób, jakby ktoś chciał pojechać sobie, wiecie, na jakąś wycieczkę rowerową. No tutaj zapisało się, ile kilometrów zrobiłem, około 7 km i największa prędkość, jaką miałem, to było 32 km na godzinę. No to jedziemy do tej pani. No to jedziemy. Wiem, że może powiecie, że się trochę chwalę, że tam zrobiłem rower dla Wicki, dla jakiejś tam chorej pani, to znaczy chorej po operacji. No macie rację, chwalę się, no nie. Ja jestem tego zdania, że dobro wróci i trzeba robić dobre rzeczy, a
Tak poza tym to wiecie, to nie jest tak jak wy sobie myślicie, że ja tam zrobię coś za darmo, bo zawsze jest jakaś tam umowa, taka tak zwana umowa barterowa. To pani będzie jeździła rowerem, na rowerze będzie moja tam naklejka z moją reklamą, także to jest na takiej właśnie zasadzie, wiecie, ja pomogę jej, ona trochę pomoże mi zrobić markę. Kurczę, muszę zrobić te pasy, jak ja ich nie lubię. A w ogóle postawiłem was tak śmiesznie koło licznika, fajnie to wygląda. I co tam chciałem wam powiedzieć, jeżeli byście mieli jakiś problem z rowerami, a mieszkali w województwie zachodniopomorskim, to od czerwca prawdopodobnie będę już w Polsce na stałe i mam zamiar otworzyć sobie taki zakład ze studiem na moim ośrodku. Po prostu tam mam trochę terenu, podpiszę jakąś tam umowę z szefem stowarzyszenia i jakoś tam się z nim dogadam, aby coś tam robić, wiecie, i może jakbyście mieli ochotę, to będziecie mogli mnie tam odwiedzić, ludzie z województwa zachodniopomorskiego. Już teraz zapraszam, tym bardziej w lato, ponieważ ośrodek jest fajny, będzie można się tam wykąpać, popływać na kajakach, także możecie zobaczyć w moich tam filmikach wcześniejszych, jak to wygląda, bo tam mam wszystko opisane. Także chodziłem tam kiedyś, szukałem kapsli, tak aby dzieci sobie nóżek nie kaleczyły. No i przy okazji wiadomo, wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie muszę tłumaczyć, nie? Przy okazji jakieś tam monetki się wrywało niemieckie, bo to stary obiekt z 1920 roku. To był obiekt robiony na olimpiadę w Niemczech, która miała się odbyć, ale no niestety tam olimpiada się ogólnie zakończyła, tylko tam wojna wszystko to zakłóciła. No nic, co, jedziemy sobie, tak jak powiedziałem, macie jakąś tam ochotę zrobić jakiś projekt, to pisać mi na maila, rozpatrzę, jeżeli stwierdzę, że mogę pomóc, to pomogę, jeżeli nie, no to możemy się zawsze jakoś tam dogadać, ewentualnie będzie to tak wyglądało, że będziecie mogli przyjechać sobie, załóżmy, ze swoim projektem, po prostu kupić wszystko i u mnie to za darmo złożyć. No to myślę, że taka współpraca będzie chyba dobra. No nic, wjeżdżam na centralę paliw płynnych, tak? Powiem wam, paliwo jest takie drogie, że od poniedziałku jeżdżę rowerem. Trochę jeździłem tym rowerem, ponieważ wiecie, bardzo biorę sobie do bani, jak komuś sprzedaję rower, to muszę go sam przetestować bardzo dobrze i muszę co najmniej tydzień czasu pojeździć tym rowerem pod górę, z góry i w ogóle baterię naładować, rozładować, baterię naładować na gorąco, musi być bateria naładowana zaraz po jeździe, tak, ponieważ to są częste przypadki właśnie wybuchu baterii, że bateria jest jeszcze ciepła, a my od razu ją ciach do ładowarki. No i takie właśnie eksperymenty robię. Jak już porobię te wszystkie eksperymenty, to dopiero rower idzie do kupca i no, nie interesuje mnie w ogóle inna sprawa. Nie lubię po prostu być pośrednikiem, na przykład brać, od razu sprzedawać. Nie biorę za to odpowiedzialności wtedy, ponieważ boję się, ktoś będzie ładował rower w domu, zostawi sobie baterię, kurczę, wiecie, dzieci będzie miał małe, spali se dom, spali dzieci i potem tylko tragedia. Ostatnio czytałem o takiej tragedii. No to nic, tankuję, wydaję pieniądze na paliwo i na razie do następnego filmiku. Pozdrawiam.